I to jest sytuacja, w której wyjeżdżałem z kempingu jeszcze na wschodzie Islandii. Wiedziałem, że są mocne alerty pogodowe. Trochę to zbagatelizowałem, ponieważ nawet turyści mi mówili, że to nie jest dobry pomysł, a ja pomyślałem, że warunki są naprawdę ciężkie, wieje jak cholera, ale jest szansa, że uda mi się uciec przed tą pogodą. No i okazało się, że przejechałem tego dnia tylko 8 km. Czołem motocykliści, podróżnicy i obserwatorzy tego kanału oraz witam serdecznie wszystkich nowych zgromadzonych tutaj. Dzisiejszy film jest takim podsumowaniem mojej ostatniej wyprawy motocyklowej na Islandię i Wyspy Owcze. Zawarłem w nim tutaj dużo takich informacji typu koszta takiej całej podróży, ogólny bilans, ile kilometrów zrobiłem. Odpowiem też na Wasze pytania, które zadaliście mi ostatnio pod postem na Instagramie. Chciałbym, aby ten film był dla Was taką cenną informacją, dzięki której łatwiej będziecie mogli to Wy przygotować się na taką podróż motocyklową, znając średnie koszta, wiedząc na przykład, co mi się przydało, a co nie, jak w ogóle to wyglądały u mnie przygotowania, co bym zmienił na przykład dzisiaj. Cały film jest też podzielony na 8 części, aby łatwiej było Wam odnaleźć to, czego szukacie. Jeżeli chodzi o łączny bilans, to znaczy ile kilometrów zrobiłem tym motocyklem, czyli Triumph Tiger 900 Rally Pro z 2024 roku, poliftowy motocykl z mocniejszym silnikiem od poprzednika, wygodniejszą kanapą oraz drobnymi zmianami. Bardzo fajny sprzęt, który umożliwił mi w komfortowy sposób poznanie nowych zakątków świata. Ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo na ten temat przygotuję osobny do tego film. Jest to motocykl, który został mi udostępniony w ramach takiego wsparcia moich podróży dzięki współpracy z marką Triumph Polska, z której serdecznie dziękuję za to, że wsparli moją podróż. Przejechałem nim 7028 km. Jak dotąd ja nigdy nie liczyłem kosztów swoich podróży. Chociaż Maroko już mniej więcej wiedziałem, jakie koszta poniosłem, to nigdy wcześniej nie sumowałem tego, ale na potrzeby Waszych próśb zacząłem to mniej więcej sobie wyliczać. Na początku też zapisywałem wszystko w notesie, później już mi się nie chciało, ale mniej więcej wiem z tego względu, że głównie podczas tej podróży płaciłem kartą Revolut, więc też miałem podgląd na statystyki swoich płatności, za co mniej więcej zapłaciłem. Robiąc 7028 km za paliwo zapłaciłem 2426 zł z groszami. Z tego paliwo na Islandii jest najdroższe, bo kosztuje około 9 zł za litr, benzyny 9,5. Na Wyspach Owczych oraz w Danii to są ceny tak mniej więcej 7 zł z hakiem, bardziej bliżej 7 zł 4 grosze, coś takiego. Sam tranzyt u mnie wyniósł 2400 km i mam tu na myśli dojazd na kołach z Kotliny Kłodzkiej, bo stąd pochodzę, z tego pięknego terenu. Na Wyspach Owczych nie zrobiłem za wiele kilometrów z tego względu, że one są dość małe i odległości od niektórych atrakcji to wynosiło około 40 km. Najdłuższy mój taki dzień, w którym może przejechałem, to było ze 120 km, więc są bardzo krótkie odległości. Więc reszta to jest Islandia. Nie liczyłem za bardzo kilometrów, ile rzeczywiście zrobiłem. Musiałbym spojrzeć na nawigację, bo widziałem, że ona zapisywała mi te ślady. Jeżeli miałbym tak Wam powiedzieć, ile łącznie wyniosła mnie ta podróż na Islandię, to wyniosła mnie tak plus minus 20 tysięcy złotych. Tyle zakładałem. Z tych 20 tysięcy złotych 2426 zł to jest koszty paliwa, 1451 euro to jest koszt promu. Dodatkowo poniosłem koszty na promie, które wyniosły prawie 1100 zł. I mam tu na myśli zakupy w sklepiku, takie jak woda i przekąski, kilka posiłków w restauracji podczas lunchu, a także zakupy pakietu internetowego. 2 pakiety śniadania wykupiłem wcześniej, co było zawarte w cenie biletu na prom. Tutaj też załączam bilet, abyście mogli dokładnie zobaczyć, na co wydałem te środki. Gdybym mógł zaplanować ponownie, to z pewnością obniżyłbym te koszta. W końcu uczymy się na doświadczeniach. Jeżeli chodzi o jedzenie na miejscu i ceny, to wiadomo, nie będę Wam o wszystkim opowiadał, ale tak mniej więcej mogę dopowiedzieć tylko tyle, że ze sobą miałem racje żywnościowe, oczywiście głównie na czarną godzinę.
Starałem się też kupować na miejscu na bieżąco jedzenie. Głównie robiłem zakupy w sklepie Bonus na Wyspach Owczych oraz Islandii. To jest ich taka tutejsza ala Biedronka. Tutaj macie przykładowe ceny produktów, które ja właśnie kupowałem w sklepie Bonus. Tak jak możecie zauważyć, średnio są 3 razy droższe niż w Polsce. A tak wygląda mój na wstępie pokój, za który zapłaciłem 101 euro. Jest to pokój dwuosobowy, ale tak naprawdę tutaj znajdują się jeszcze łóżka. Tutaj w pokoju moim znajduje się też osobna łazienka. Wszystko schludnie, czysto, zadbane. Także lajcik, szafki, jest też telewizor oraz miejsca ewentualnie już sobie to rozporządziłem, na ładowarki. Raz spędziłem noc w kajucie takiej wieloosobowej, kiedy wsiadłem z Wysp Owczych na Islandię. Głównie dlatego, że ten prom tak naprawdę wypływał o 17, a około 8 godziny rano byłem na Islandii. Tu akurat mam pewne zastrzeżenia, że jeżeli ktoś z Was by wybierał taką kajutę wieloosobową, pamiętajcie o najważniejszym. Weźcie ze sobą szpiwór, ponieważ tam nie ma żadnej kołdry, nie ma czym się przykryć. Ja nie wziąłem, więc przykrywałem się ciuchami motocyklowymi. Poza tym zostałem przydzielony do grupy innych motocyklistów, akurat z Francji, z Hiszpanii, więc tu też miałem jakby swój team, to znaczy, że nikomu nie przeszkadzało to, że buty motocyklowe leżą tu, czy kaski, bo każdy z nas był w tej samej sytuacji. Natomiast ja miałem swoje miejsce na samej górze, te łóżka są piętrowe i na samej górze było jeszcze mniej miejsca, jeżeli chodzi o wysokość, i ja tam po prostu musiałem się wczołgać i jakoś wychodząc się stamtąd wyczołgać, co też było dla mnie, osoby takiej większej, problematyczne, ale to chodziło głównie tylko o to, żeby się tam kimnąć, nic tak naprawdę więcej. Całą noc moglibyście też przebywać na górze statku, gdzie też są fotele, miejsca do siedzenia i z tym też nie ma większego problemu. Co do cen na promie, to tutaj Wam wszystko wyszczególnię. Starałem się na początku właśnie zapisywać te rachunki, brać mniej więcej posiłki, jakie tam się znajdowały, żeby mieć właśnie dla Was tam informacje. Jeżeli chodzi o atrakcje na promie, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Macie właśnie taras widokowy, na samej górze jest jeszcze taka kawiarnia, są hot tuby właśnie na zewnątrz, hot tuby, czyli takie jakby jacuzzi bez bąbelków z gorącą wodą, gdzie możecie się relaksować. Najważniejsze jest to tylko, żeby przed skorzystaniem zarezerwować sobie właśnie hot tubę w recepcji. Są restauracje, jest kawiarnia z biblioteką. Jest w ogóle, co jest dla mnie było taką fantastyczną opcją, to na samym dole, czyli tam, gdzie diabeł zagląda, jest siłownia, basen, sauna. Siłownia bardzo dobrze wyposażona, byłem tam kilka razy. W saunie tak samo, słuchaj, jest kasyno w formie takich właśnie maszyn do gry, game room dla dzieciaków, czy nawet taki mini plac zabaw dla dzieci. Poza tym to też jest ciekawe, bo jak się płynie na Islandię oraz Wyspy Owcze, to każdy też tam z tych wszystkich innych podróżników czy tam turystów siedzi w mapach. Widać to po nich, że planują swoją podróż, chcą ją jakby najlepiej przeżyć ten czas i to też widać, że też ludzie jakby wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się trasami, które sobie gdzieś tam poplanowali. Nawet z mojej takiej obserwacji, bo wielokrotnie, gdy chodziłem po promie, to obserwowałem innych ludzi, co robią w danym czasie i to też było właśnie ciekawe. Tu jeszcze tylko dopowiem, że na promie jest też sklep czynny nie całodobowo, ale możecie tam kupić właśnie bezcłowo alkohol, papierosy, wyżywienie, chociaż z wyżywienia to najwięcej jest słodyczy. Są też perfumy i różne pamiątki właśnie z Wysp Owczych i kilka z Islandii. Jeżeli chodzi o załadunek motocykli na prom, to cały ten proces przebiega bardzo szybko i sprawnie. Motocykle są od razu kierowane na ten sam pokład, a pasy transportowe są dostępne przy ścianie. Jest ich wystarczająco dla wszystkich, ale warto być wśród pierwszych, aby skorzystać ze standardowych pasów. Bowiem istnieją dwa rodzaje pasów na tym promie. Jedne właśnie takie standardowe, które wszyscy znamy, oraz drugie, które ja na przykład widziałem pierwszy raz i są takie dość specyficzne przy montowaniu. Mi na początku to sprawiało trudność, bo nie wiedziałem, jak one działają, dlatego też inny motocyklista pomagał mi w zakładaniu, chociaż też nie wiedział do końca, jak to działa. I najważniejsza informacja: jeżeli ktoś z Was będzie wysiadał w pierwszej kolejności na Wyspach Owczych,
to poinformujcie osobę, która będzie Wam wskazywała miejsce do zaparkowania motocykla. Mnie początkowo skierowano do grupy motocykli jadących na Islandię, a gdy zapytałem, jak stamtąd wyjadę na Wyspy Owcze, bo byłem dosłownie wciśnięty w sam róg, to w oczach gościa, o który mnie właśnie tam skierował, pojawiła się lekka panika i musiałem szybko się stamtąd jakoś wydostać. Więc to też był niepotrzebny stres dla mnie i też dla w sumie obsługi. Ci, co mnie śledzili moje relacje na Instagramie oraz Facebooku, czasami też na TikToku rzucałem filmiki, to wiedzieli, że na ten sezon oraz na tą wyprawę nawigowała mnie nawigacja Garmin Zumo XT2. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Uważam to za jedną z lepszych inwestycji w ostatnim czasie, ponieważ dotąd używałem na przestrzeni lat telefonu do nawigowania. Korzystałem głównie z map Google oraz z aplikacji Osmand oraz wcześniej z nawigacji Sygic, ale w ostatnim czasie głównie z Osmanda. Osmand ma to do siebie, że jest to bardzo dobra nawigacja, która ma też mapy topograficzne, pozwala właśnie wyznaczać trasy w offroadzie. Bardzo lubiłem z niej skorzystać, tylko że korzystałem z niej na telefonie, który służył też do wszystkiego innego, więc ten telefon zawsze był obciążony, zawsze ta bateria szybko schodziła, telefon się szybko nagrzewał. W Maroku mi się zawieszała ta nawigacja, telefon się potrafił wyłączyć. Fakt, uchwyt do telefonu, jaki używałem, to taka kabura rowerowa, więc ten telefon miał prawo się tam grzać. Postanowiłem w tym sezonie zainwestować w nawigację i właśnie wybór padł na Garmina Zumo XT2, głównie dlatego, że zastanawiałem się nad modelem XT1, który miał swoje pewne problemy. Wyświetlacz często się zacinał pod wpływem na przykład deszczu oraz nie miał map topograficznych. Natomiast był jeszcze model, który brałem pod uwagę, czyli Garmin Montana 700, który miał mapy topograficzne, aczkolwiek jego cena wykraczała poza mój budżet, więc sobie darowałem i obejrzałem film między innymi Rafała na motocyklu, który wspomniał o modelu XT2. Bardzo się tym zainteresowałem z tego względu, że nawigacja ta ma wgrane mapy Europy, drogowe i właśnie topograficzne. Ma również wgrane mapy Afryki. Możemy sobie też pobrać za darmo mapy Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, czy też Australii, Nowej Zelandii. Używanie tego urządzenia jest naprawdę bajecznie proste. Wyznaczanie sobie nowych tras każdego dnia, tam jest jeszcze wybór poziomu przygody, to też jest ciekawe. Zasilanie jest cały czas podpięte do motocykla na uchwycie z firmy Evotech. Wcześniej wyznaczyłem sobie trasy w programie na komputerze Basecamp. Pozaznaczałem sobie najważniejsze pineski. Trasy, odcinki dróg w zasadzie offroadowe, które mniej więcej sobie sprawdziłem, czy jestem je w stanie przejechać motocyklem. Nie do końca chyba rozkminiłem też ten program, bo tę całą zawartość z tego Basecampu przeniosłem sobie właśnie na nawigację. I większość tych pinesek, jak się później okazało, jak do nich dojeżdżałem, to nie wskazywały nic. Tam nic nie było i nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co ja chciałem zaplanować poprzez moje działania, właśnie zaznaczając sobie na tym programie, ponieważ jak dojeżdżałem do jednej flagi, którą sobie zaznaczyłem, no to szczere pole i nic tam nie było. Dodatkowo wyznaczając sobie odcinki dróg, takich terenowych, właśnie tych offroadowych, które chciałem gdzieś tam sobie przejechać, one nie były od razu naniesione na nawigację, tak jak myślałem, że będę miał już wszystko podgląd, tylko trzeba było wejść w folder Explore, zaznaczyć odpowiednią trasę, żeby ona się pokazała na tej nawigacji. I teraz ja nie znałem do końca miejscowości, w których te odcinki dróg się zaczynały, ponieważ nie do końca też zaznajomiłem się z ich położeniem, więc ja tam miałem na przykład nie zaznaczone dzień pierwszy, drugi, trzeci, tylko ja miałem zaznaczone od tej miejscowości do tej miejscowości. I teraz znalezienie, gdzie jest ten dokładnie odcinek, to by musiało wyglądać tak, że musiałbym przeklikać wszystkie te trasy na tej nawigacji, aby znaleźć odpowiednią trasę, która znajduje się w pobliżu mnie. Puściłem sobie to i planowałem każdego dnia mniej więcej drogi tam, gdzie mi pasowało. Też trochę dowiedziałem się od turystów, których spotkałem na swojej trasie, czy lokalsów, którzy polecali mi jakieś miejsce w okolicy.
to sobie je dodawałem do mapy i tak się jakoś kierowałem i w sumie uważam to za najlepszy sposób podróżowania, bo dzięki temu przeżywałem właśnie najwięcej tą drogę, a nie ten cel, do którego zmierzałem. Największym wyzwaniem dla mnie było zmierzenie się z siłami natury, które panowały na Islandii. Przed moją wyprawą trochę się zapoznałem z tym, jak to wygląda tam. Ostrzegano mnie o tym, że samotna wyprawa w ten rejon świata jest niebezpieczna. Czytałem, że wiatr potrafi przewracać samochody, ciężarówki, autobusy. Słyszałem o tym, że czasami można wyjść od samochodu na 10 metrów i jak się ktoś obróci, to nagle pojawia się taka mgła, że totalnie nic nie widać. I to też jest niebezpieczne. Tyle, że nigdy nie zmierzyłem się z czymś takim wcześniej, więc słuchanie i czytanie na temat tego, jak to tam wygląda, nie było do końca adekwatne z moimi odczuciami, bo nie potrafiłem sobie tego na tak wyobrazić. Więc gdy drugiego dnia trafiłem na naprawdę anomalię na Islandii w postaci silnych wiatrów, w tym z porywami do 50 metrów na sekundę, czyli w przeliczeniu na kilometry 188 km na godzinę, to było mocne. To było bardzo mocne dla mnie. Trochę też trudne pod tym względem, że zdałem sobie w którymś momencie sprawę, że walczenie z wiatrem i jechanie w takich warunkach, gdzie nie panuje się nad motocyklem, próbuje się utrzymać tą równowagę, czasami naprawdę schylając się bardzo mocno w lewo bądź w prawo, żeby jechać prosto, nie ma kompletnie żadnego sensu. I to jest sytuacja, w której wyjeżdżałem z kempingu jeszcze na wschodzie Islandii. Wiedziałem, że są mocne alerty pogodowe, to znaczy ja tylko obserwowałem jeden radar pogodowy, to była aplikacja polska, która pokazywała mi, gdzie będzie padać, jakie są chmury oraz jakie są wiatry. Trochę to zbagatelizowałem, ponieważ nawet turyści mi mówili, że to nie jest dobry pomysł, a ja pomyślałem, że kurczę, jest dobra godzina na to, aby uniknąć te największe anomalia na tym i na tym odcinku. No, zrobiłem tylko 8 km, przy czym walczyłem dość mocno na początku. Dojechałem do takiego punktu, gdzie droga zwężyła się do tego stopnia, że po lewej stronie właśnie była woda, mocne fale, a po prawej stronie było już bliżej góry. Co ciekawe, dojeżdżając do tej góry, myślałem, że ja się schowam przed tym wiatrem. A to jest to, czego się nauczyłem na Islandii, że dojeżdżając do góry, nie spodziewaj się tego, że schowasz się przed wiatrem, a trafisz na sporo mocniejszy wiatr, bo nawet jak ci miejscowi mi opowiadali, ten wiatr z góry nabiera większej prędkości. I w tym miejscu, do którego ja trafiłem dosłownie na czarny punkt, gdzie te porywy były najmocniejsze. Gdy już zobaczyłem, że nie mam szans w ogóle z tym wiatrem i zobaczyłem, że dwóch motocyklistów w Szwajcarii ma położone motocykle na ziemi i stał jeszcze tam bus z francuskimi turystami, to zdałem sobie sprawę, że to jest chyba jedyny najbezpieczniejszy moment, aby położyć ten motocykl i schować się za nim, tak jak zrobili to właśnie tamci Szwajcarzy. Wszyscy tam marzliśmy. I ja nawet dobrze ubrany, w ciuchy, które nie przemakały, nie przepuszczały wiatru, ja czułem po prostu już po dłuższym siedzeniu, że jest mi coraz bardziej niekomfortowo i to trzeba działać. Nie można tam siedzieć i czekać na nie wiadomo. Gdy nakłoniłem ich do tego, żeby wstali i podnieśli te swoje motocykle i że im też pomogę, to jak już podeszliśmy do tych motocykli, to zaczęło wiać jeszcze bardziej i oni po prostu już spanikowali. Ja już wtedy stwierdziłem, że dobra, trzeba odpuścić i faktycznie rzeczywiście poczekać. Nie będę kontynuował tego, co się dalej działo, bo to już było opowiedziane w filmie. Tylko chciałem po prostu tak Wam zarysować tą całą sytuację. Drugim wyzwaniem były przejazdy przez brody rzeczne.
ponieważ to była dla mnie przeszkoda, której nigdy wcześniej nie pokonywałem. Więc to była moja pierwsza taka przeszkoda, pierwsze nowe wyzwanie. Obawiałem się tam jedynie tego, aby się nie wypierdzielić w tej rzece, ponieważ motocykl ważył 290 kg. Nie miałem gwarancji, że go podniosę w tej rzece, jeżeli bym się przewrócił. Prawdopodobnie w momencie przewrócenia się w tej rzece miałbym po swojej wyprawie. Zawsze zakładałem gdzieś najgorsze z tego względu, że warto jest być przygotowany na najgorsze. Warto jest mieć ewentualnie jakiś plan B, podejmując plan A. Udało się przejechać przez Brody Rzeczne, nie wypieprzając się, i to też było dla mnie takim chwilą takiego triumfu, sukcesu, z tego względu, że no tak jak wspominałem wcześniej, nie miałem żadnego doświadczenia z poprzednich lat w pokonywaniu takich rzek. Fakt, gdzieś wcześniej może pokonywałem rzeki, które były węższe, a tu jednak były szerokie rzeki, gdzie byłem też sam, więc no tutaj podejmowanie decyzji było na zasadzie musisz to zrobić, nie możesz popełnić błędu, i też często sobie przed rozpoczęciem, bo nie miałem ze sobą interkomu, przypominałem muzykę na przykład Linkin Parku, Crawling, i w tej euforii robiłem to. Co byś zrobił inaczej przy planowaniu i realizacji wyprawy? To, jak wyglądała realizacja mojej wyprawy na Islandii, dała mi 80% satysfakcji, ponieważ te 20% to jest to, czego nie zrobiłem, a chciałem. Czyli odpuściłem fiordy zachodnie, głównie dlatego, że planując każdy dzień, starałem się wpasować w pogodę. To znaczy wybierałem takie kierunki, aby właśnie nie trafić na silne wiatry, nie trafić na mocne opady deszczu. Mniej więcej tak sobie wytyczałem tą drogę, aby tam się gdzieś kierować. Fiordy zachodnie tam najczęściej właśnie były mocne opady deszczu, a później jak już byłem na północy, to stwierdziłem, że dobra, już nie będę się cofał, pojadę dalej na wschód. Bardzo żałuję tej decyzji, oraz bardzo żałuję tego, że zabrakło mi tak, myślę, tygodnia na Islandię, aby się w nią w pełni nacieszyć. Mam tak często, że jak wracam ze swoich wypraw motocyklowych, to wracam bardzo chętnie już do Polski, do domu. Cieszę się ogólnie, że za sobą mam kawał jakichś tam pięknych chwil, czasami ciężkich wyzwań, ale że przeżyłem tą wyprawę, że mam zajebiste wspomnienia z tego i mam ochotę już wracać do tego domu. Najczęściej mam tak, że jak już wracam, to robię to jak najszybciej. Pierwszy raz miałem tak, teraz jak z Islandii wracałem, że czułem taki trochę smutek, że to się już kończy. Chciałbym tam zostać jeszcze troszeczkę dłużej. I właśnie, że brakowało mi tego tygodnia i myślę, że na Wyspy Owcze po prostu poświęciłem za dużo dni. Fakt, zwiedziłem je bardzo dobrze, przejechałem najwięcej możliwych dróg motocyklem, które się tam dało zrobić, ale mogłem tam być rzeczywiście tylko 4 dni, tak jak mniej więcej wypływały promy. Teraz wiem, teraz mam jakąś mądrość, którą nabyłem na przestrzeni właśnie tych kilku tygodni podczas tej wyprawy. Inaczej bym sobie to rozplanował może w ten sposób, więc poświęciłbym więcej dni na Islandię. Kolejne pytanie z listy, czy planuję powrót na północ Islandii, czy w ogóle planuję powrót na Islandię? Na chwilę obecną nie, z tego względu, że mam już w głowie pewne projekty, które chcę zrealizować, ale nie mówię, że nie wrócę, ponieważ Islandia zrobiła na mnie kolosalnie pozytywne wrażenie. Żałując właśnie tych fiordów zachodnich, chciałbym tam kiedyś wrócić. Nie wiem, czy motocyklem, może przylecieć samolotem, bo to też jest szybszy proces i bardziej logistycznie do dopnięcia. Na te kilka dni do Reykjaviku właśnie się przylecieć, zwiedzić Reykjavik, chociaż to jest mała stolica, więc tam za dużo nie ma co zwiedzać, ale też właśnie skupić uwagę na fiordach zachodnich i może troszeczkę na północy. Więc jak najbardziej może w przyszłości mi się uda, może już nie sam, a z kimś, więc ten plan jest do zrobienia. Pytanie jeszcze brzmiało, czego żałuję, że nie zabrałem na Islandię, więc tak naprawdę na przestrzeni lat, pakując się wielokrotnie na różne wyprawy, wypracowałem sobie taki system pakowania, który jest mi najbardziej potrzebny. Tutaj na Islandię wydaje mi się i na Wyspy Owcze wydaje mi się, że żałuję, że nie wziąłem jedynie drugiego obiektywu do aparatu. W ogóle tego aparatu nie planowałem brać.
Stwierdziłem, że zdjęcia będę robił tym, co mam, czyli właśnie iPhone'em i kamerami. Podczas wyprawy na Islandii rozwaliłem sobie obiektyw, sam w zasadzie nie wiem jak, po prostu go nie zabezpieczyłem chyba i szkło się porysowało na tyle, że jak dzisiaj nim nagrywam, to zostaje taka biała smuga poświata i nie wiem w zasadzie, czy to można naprawić. Wydaje mi się, że nie. Miałem w domu zapasowy obiektyw, taki trochę no, budżetowy, ale myślę, że przydałby się. Żałuję też i też w ogóle nie wiedziałem. Żałuję, że nie wziąłem moskitiery na głowę. Ja nie wiedziałem, że plaga muszek na Islandii jest tak wielka. Szymon z Live on Moto wytłumaczył mi, że na Islandii są jakby 3 pory. Pierwsza pora jest taka, że te chmary muszek są na tyle wkurzające, można tak to nazwać, że no, lecą do ciebie wszędzie i trzeba się naprawdę chronić. Nawet jak się kask założy, to i tak wlecą od środka. Druga faza jest taka, że trzeba wychodząc z domu mieć założoną moskitierę na głowę. A trzecia faza jest taka, że siedząc w domu, trzeba mieć założoną moskitierę na głowę. To możecie sobie wyobrazić, jaka ta skala jest. Ja ponoć byłem w skali pierwszej, czyli bez moskitiery jeszcze da radę funkcjonować, ale to i tak było na tyle wkurzające, że w którymś momencie nie tyle, że wpadałem w panikę, tylko dla mnie było niekomfortowe zatrzymać się motocyklem, pójść zobaczyć jakąś atrakcję, bo te muszki oblatywały mnie ze wszystkich stron. Ja po prostu musiałem być cały czas w ruchu i w którymś momencie nie tyle, że ja panikowałem, tylko ja naprawdę nie wiedziałem, co jest grane, ponieważ myślałem, że te muszki lecą tylko do mnie. Z tego względu, że ja tym motocyklem wjeżdżałem w jakiś teren, błoto. Sam też może już w którymś momencie nieprzyjemnie pachniałem, więc sobie zaczynałem tłumaczyć, że te muszki właśnie przez to do mnie lecą. Obserwowałem innych turystów i miałem wrażenie, że do nich słabiej właśnie te muszki podchodzą. Więc naprawdę w którymś momencie już się robiła dla mnie taka konieczność tego, żeby jak najszybciej ten motocykl opłukać z tego błota, sam się jakoś umyć. Dopiero jak byłem w okolicach jeziora Mywat, gdzie te muszki tak naprawdę nasiliły swoją skalę, to kupiłem gdzieś tam w sklepie moskitierę na głowę, jakieś preparaty na te muszki i zacząłem się cały psikać. Motocykl też obsikałem tymi preparatami, ale te preparaty tak naprawdę nie były skuteczne, nie działały. Przygotowałbym się na pewno mentalnie na to, że tam jest problem z owadami. No i wcześniej bym po prostu jakąś moskitierę sobie na głowę skombinował. Ocena właśnie używanego przeze mnie sprzętu. Może zaczniemy od sprzętu biwakowego. Używam namiotu polskiego producenta Fjord Nansen Lima 2. Jest to dość powszechny, znany wśród motocyklistów namiot, który w bardzo rozsądnych pieniądzach, zwłaszcza kiedyś, jak mi się udało go kupić za 350 zł, teraz wiadomo, te ceny poszły troszeczkę w górę, no to za te pieniądze to jest naprawdę bardzo dobrze jakościowo wykonany namiot. Lima 2, czyli z jednym wejściem. Na pewno bardzo lubię w tym namiocie to, że tropik można rozłożyć osobno na stelażu i dopiero później w środku podpiąć resztę namiotu. Jest to bardzo wygodne, kiedy pada deszcz, ponieważ gdy pada deszcz i już namiot jest rozłożony, to tak naprawdę można środek najpierw zdjąć, spakować go, a tropik później ze stelażem osobno i spakować do osobnej jakiejś torby, aby to nam wszystko razem nie zmokło. Dodatkowo kilka razy robiłem tak, że gdy pogoda była kiepska, to mając już rozłożony tropik, na przykład, bo składałem namiot, tropik sobie zostawiłem na stelażu i pod tym stelażem, pod tym tropikiem gotowałem sobie, robiłem sobie śniadanie, więc jeżeli chodzi o namiot, to generalnie jestem bardzo z niego zadowolony. Podczas tej wyprawy się sprawdził, mocne wiatry nie były mu straszne. Śledzie kupiłem na AliExpress, to 2 mi już pękły, z tego względu, że podłoże na Islandii jest bardzo, jest kamieniste, na Wyspach Owczych tak samo często było, że niby była trawka, wystarczyło wbić kilka razy młotkiem i nagle się dobijałem do kamieni i one się przede wszystkim stępiły, a 2 główki mi 2 odpadły, więc lipa. Ale na pewno takim game changerem dla mnie to był młotek do śledzi. Coś, czego wcześniej nie miałem, a coś, co mi naprawdę uprościło sprawę.
ponieważ nie dość, że tym młotkiem łatwo jest wbić te śledzie, to też jest łatwo je wyciągnąć. Młotek kupiłem na AliExpress i możecie zobaczyć to tutaj na tym zdjęciu, jak on wygląda, i też pod tym filmem znajdziecie linki do rzeczy, które posiadam, które polecam. Kolejnym game changerem jest krzesełko, na którym dzisiaj siedzę. Jest to krzesełko, które kupiłem na AliExpress za 100 zł. Nigdy nie miałem krzesełka, więc to też nigdy nie miałem porównania, jak to jest. Zwykle siedziałem na kufrach bądź na ziemi. Uważam to za jedną z najlepszych decyzji zakupowych, ponieważ to krzesełko, nawet jak dzisiaj mogę siedzieć i tutaj nagrywać ten film, jest komfortowe, chociaż fakt, muszę na nim siedzieć tak rozłożony, chociaż też mogę siedzieć tak. Generalnie zajmuje bardzo mało miejsca, mieści się w kufrze centralnym, jest wygodne, nie waży dużo i naprawdę na takim biwaku można komfortowo sobie funkcjonować, czy siedzieć, czy gotować. Kolejnym game changerem, bo trochę ich będzie stolik. Ktoś mi pisał, że on by raczej nie wziął na swoją wyprawę stolika, że raczej kufer aluminiowy by wystarczył. Centralny fakt, wystarczyłby, tylko że ja na przykład ten stolik później używałem w namiocie jako półka. To znaczy ja, tworząc filmy, nagrywając materiały wideo, też mam tak, że ja muszę mieć wszystko poukładane, że dana rzecz, którą potrzebuję, jest w odpowiednim miejscu i ten stolik mi tworzył pewną rodzaju półkę, gdzie miałem pod nim jakieś rzeczy i nad nim najważniejsze rzeczy, czyli na przykład jakieś się pliki zgrywały i tak dalej. Ja w ogóle mam tak też, że ja muszę wiedzieć, co gdzie jest, bo inaczej nie zasnę. Tak samo jest z kluczykami motocyklowymi. Wielokrotnie budziłem się w nocy, zastanawiając się, gdzie ja kluczyki położyłem. Jeżeli zostały gdzieś w spodniach motocyklowych, to musiałem wyciągnąć je i położyć je obok, bo wtedy mogłem spokojnie pójść spać. Szpiwór używam Cumulusa, to też jest polski producent. Szpiwór puchowy, model Traveler, a dokładnie 700, który został też troszeczkę przerobiony pode mnie, bo też jest taka opcja na stronie producenta, bardziej go dopasować do swoich potrzeb. Puchowy szpiwór to jest jedno z kolejnych rzeczy, w których na przestrzeni lat zainwestowałem i cieszę się, że go kupiłem, ponieważ dotąd, śpiąc w szpiworach takich syntetycznych za, nie wiem, 300, 400, nigdy się nie wysypiałem, a w tym po prostu budzę się jak nowonarodzony, co może nie zawsze widać po mojej twarzy, aczkolwiek zawsze się dobrze wysypiam i czasami też ciężko mi jest wyjść z tego szpiwora, bo tam jest po prostu taki świetny komfort w nim, że ciężko jest też czasami po prostu wyjść. Ale do tego szpiwora dokupiłem też taką narzutę, takie prześcieradło z firmy też Fjord Nansen, bawełniane. Powoduje to, że mam dodatkowy poziom ciepła, ponieważ jest to kolejna warstwa, którą mam na sobie, ale też dzięki temu, śpiąc w tym bawełnianym prześcieradle, nie kleję się do tego szpiwora, więc to też jest fajne. Jeżeli chodzi o kuchenkę, to kupiłem na wyjazd kuchenkę czeskiej firmy Meva Spider Pro. Zastanawiałem się wcześniej nad Jetboilem bądź też innymi producentami. Postanowiłem jednak wybrać tą z tego względu, że ja lubię gotować. Może nie jestem jakimś ekstra szefem kuchni z gwiazdkami Michelin, aczkolwiek lubię czasami sobie usiąść i tak rzeczywiście sobie coś dobrze przyrządzić i smacznie zjeść. Więc gotowanie na takiej kuchence, która ma dość szeroki palnik, na którym można spokojnie postawić patelnię i przyrządzić sobie, nie wiem, jakieś burgerki, czy nie wiem, jakieś spaghetti bolognese, bądź inne jakieś takie rzeczy, daje mi to bardziej komfortową przestrzeń do tego, by rzeczywiście sobie takie rzeczy przyrządzać, więc kuchenka się sprawdziła. Miałem ze sobą tylko jeden kartusz, który tak naprawdę używałem każdego dnia do przygotowywania sobie śniadania, robienia sobie kawy, czasami też kolacji. 450 ml pojemności i sporo mi tego jeszcze zostało. Więc tak naprawdę takie intensywne 4 tygodnie użytkowania na tym wystarczyły. Jeszcze się zastanawiałem wcześniej, czy brać drugi kartusz. To całe szczęście, że go nie wziąłem, bo w zasadzie nie był potrzebny. Pojawiło się pytanie, co kompletnie mi się nie sprawdziło, jeżeli chodzi o sprzęt podczas tej wyprawy. Na pewno nie sprawdziło mi się pudełko na jajka, które wyrzuciłem po kilku dniach z tego względu, że jak jajek nie miałem, to zajmowało mi niepotrzebne miejsce. To był błąd i w ogóle niepotrzebny gadżet. Nie sprawdził mi się kanister, który miałem ze sobą. Mam kanister materiałowy z firmy Desert Fox, on ma 2 albo 3 litra. Ale
Uważam, że dobrze było go wziąć, bo on nie zajmuje dużo miejsca z tego względu, że jest materiałowy. Nie sprawdziły mi się takie rzeczy jak, nie wiem, igła do szycia, zawsze ją mam, ale nigdy nie używam. Nie sprawdził mi się, a w zasadzie nie używałem go ani razu, Hydropack w tankbagu z firmy Mosko. Jakoś nigdy tam nie lałem wody, nie wiem dlaczego, jakoś tak zawsze piłem z butelki. Nie sprawdziły mi się jeszcze krótkie spodenki, które miałem z Helikona. W zasadzie no nie było gdzie je założyć, bo wszędzie było zimno. Latarka kompletnie nie zdała egzaminu na Islandii i Wyspach Owczych, ponieważ nie było ciemności, gdyż były białe noce. Może by się przydały w jakimś tunelu, ale ja też nie chodziłem na piechotę w tunelu, tylko jeździłem motocyklem, więc miałem to oświetlenie. Pewnie nie wszystko wymieniłem ze sprzętu, ale starałem się załączyć te najważniejsze rzeczy. Ogólna ocena z wyprawy od 0 do 10. Dałbym tutaj takie szczere 8. Z tego względu, że zabrakło mi czasu na Islandii. Gdybym miał więcej go, to tak jak właśnie wspominałem wcześniej, wiedziałbym, że wykorzystałem bardziej w pełni to, co chciałem tam doświadczyć, a czego nie doświadczyłem. Czyli myślę, że znając siebie, dotarłbym pod ten aktywny wulkan jakoś innym sposobem. Zobaczyłbym fiordy zachodnie, może bym zwiedził Reykjavik, może by w tym czasie pootwierali jeszcze jakieś inne drogi w interiorze, bo warto podkreślić, że w tym czasie co byłem, to te drogi nie wszystkie były otwarte. One bardzo późno zaczęły się otwierać, co też było taką anomalią jak na tą porę roku na Islandii. Około 2-3 tygodni przed moim przyjazdem na północy było pół metra śniegu na drogach, co też było dla mnie takim pewną obawą, że jak tam przyjadę i ten śnieg tam będzie, to najwyżej północy nie zobaczę. Jeżeli chodzi o to, co mi się podobało, to zaczynając od Wysp Owczych, podobały mi się te góry, te wyspy takie zielone. Ten brak drzew też miał swój urok. Podobało mi się to, że owiec jest sporo, chociaż w drugim dniu miałem już dość po tym, jak jedną owcę potrąciłem. Ale tak naprawdę największe wrażenie z tej całej wyprawy nie zrobiły na mnie Wyspy Owcze, a Islandia. I to też wiele osób mówiło, że Zulak, zobacz pierwsze Wyspy Owcze, a potem Islandię, bo jak wrócisz z Islandii, to Wyspy Owcze już nie będą robiły dla Ciebie takiego wrażenia. I rzeczywiście tak było. Islandia krajobrazowo przebiła wszystkie miejsca, w których dotąd byłem. Może Gruzja była też ładna, ale jednak w Gruzji brakowało na przykład takich wulkanicznych miejsc, jak właśnie kratery, pola lawowe, magmowe, czy nawet te takie naturalne gejzery. To było coś naprawdę ciekawego, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałem. To, co mi się podobało, właśnie to ta różnorodność krajobrazowa, bo w niektórych miejscach czułem się dosłownie, jakbym był na jakiejś innej planecie. Podobało mi się też pustkowia, że na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów nie było niczego oprócz mnie, krajobrazu, nawet zwierząt nie było, tak jak jakiś owiec. Na Wyspach Owczych to wszędzie tych owiec było masa, z tego względu, że tam owiec jest 2 razy więcej niż populacji ludzi, czyli około 70 ponad tysięcy to są owce. A na Islandii tych owiec nie było aż tak dużo w niektórych miejscach, więc czasami było tak, że przejeżdżając jakąś drogę jedną, byłem tam tylko sam. Od czasu do czasu natrafiłem na jakieś przejeżdżające auto, jakąś terenówkę z turystami, ale poza tym byłem sam. I to też miało swój urok taki. Każda moja decyzja, którą podejmę, musi być pewna, bo jeżeli popełnię jakiś błąd, to będzie mnie to drogo kosztowało, ponieważ zanim ktoś tam dotrze, zanim ktoś mnie w ogóle gdzieś znajdzie, no to dodawało takiej dodatkowej adrenaliny. Ale podobało mi się też na Islandii to, albo bardziej kto. Podobało mi się zachowanie ludzi. Głównie otwartość Polaków do mnie, rodaków, którzy tam mieszkają na Islandii na stałe. Jak byłem traktowany przez nich, to znaczy przede wszystkim pozdrawiam pana z autokaru, który kilkanaście lat pracuje na Islandii, który wręczył mi jakiś tam zapas jedzenia, tłumacząc, że to mi się bardziej przyda mi niż jemu,
Dziękuję bardzo, to był naprawdę miły gest. Generalnie dziękuję wszystkim, bo dostałem mega wsparcie na Islandii właśnie od ludzi. Od ludzi, którzy tam mieszkają na stałe, czyli właśnie nie tylko Polaków, ale też Islandczyków oraz też innych narodowości. Oraz też od turystów, którzy bardzo chętnie pomagali. I porównując to wcześniej, czyli na przykład do wyprawy do Maroka, gdzie za każdą pomoc trzeba było zapłacić i ci ludzie naprawdę wydawali się być tacy wredni, parszywi i liczący się tylko ze mną jak z bankomatem. Jadąc na Islandię nie wiedziałem, czego się mam spodziewać, więc spodziewałem się najgorszego, a wyszło na to, że kurde, no było zajebiście, naprawdę. Tu jest dodatkowo dopisane pytanie, jak w skali mi się podobało, to już powiedziałem 8, a też dopisane było właśnie, bo momentami nie wyglądałem na zadowolonego. Czasami były momenty, że byłem zmęczony, wkurzony, zwłaszcza jak mi się GoPro cięło kilka razy i miałem po prostu jej ochotę wyrzucić gdzieś i przestać używać. Czułem się tam naprawdę bezpiecznie, pozytywnie i też czasami zrelaksowany i chyba głównie przez ten kontakt z tą naturą. Moje plany na przyszłość to na pewno rozwój dalszy kanału Zulak Moto TV, z tego względu, że podróżowanie motocyklem, tworzenie treści wideo na tym kanale daje mi ogrom satysfakcji, takiego wewnętrznego spełnienia, ale dzięki temu mam możliwość spotykania na swojej drodze zajebistych ludzi. Ludzi pełnych pasji, pełnych przeżyć, czasami większych niż moje. Ludzi, którzy mnie inspirują, uczą czegoś nowego, wspierają. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat, tworząc właśnie ten kanał Zulak Moto TV, stworzyła się fajna społeczność. Ludzi, którzy są zarażeni tą samą pasją motocyklową. Mówiąc o planach na przyszłość, to na pewno chcę rozwijać to, co robię. I tak już siedzę w tym dość długo, bo to tak naprawdę myślę, że już dobre 6 lat kontynuuję to. Jeżeli chodzi o kierunki podróży, to mam jeszcze w głowie plany, które nie są zrealizowane, a chciałbym je w przyszłości zrealizować. Wszystko tak naprawdę jeszcze zależy od pewnych rzeczy, które się ułożą na przestrzeni lat. Na pewno mam szalony pomysł na ten rok jeszcze. Moje wyprawy się jeszcze nie skończyły, one będą dopiero się zaczynały, bądź tak naprawdę można powiedzieć, że już trwają. Bo Islandia i Wyspy Owcze to był taki kierunek, który chciałem zrealizować. Teraz chcę w ramach planów na przyszłość stworzyć piękną serię filmów, pewnie ona już właśnie trwa, kiedy oglądacie ten film, która będzie nie tylko inspiracją dla Was, ale też właśnie przedstawieniem właśnie takich moich przeżyć motocyklowych, przygód. Całkiem możliwe, że w chwili właśnie trwania tego filmu, że jak dzisiaj oglądacie, to jestem właśnie już w innym miejscu i kontynuuję tworzenie kolejnych właśnie projektów związanych z Zulakiem Moto TV. Trochę bez planu. Na pewno jest to dla mnie duży krok. Nie dla ludzkości, ale dla mnie. Z tego względu, że wychodzę z pewnej strefy komfortu, do którą miałem. No i tyle. I zobaczymy, co będzie dalej. Ale tak z innych planów to marzą mi się kierunki wschodnie, czyli właśnie Kazachstan, Kirgistan, Mongolia. Czy uda mi się to na przestrzeni lat zrealizować? Na pewno tak. Czy za rok? Nie mam pojęcia. Tak naprawdę nic nie wiem, co będzie niedługo. Wszystko się okaże. Ale jakieś tam małe marzenia są, które chciałbym zrealizować. Myślę, że w niedalekiej przyszłości. W kolejnym pytaniu jest porównanie kosztów wyprawy względem Bałkanów czy też Gruzji. Wydaje mi się, że to w ogóle porównanie czegoś takiego to nie ma kompletnie sensu, z tego względu, że kraje skandynawskie czy Islandia, która się uważa za kraj skandynawski, są to kraje drogie. Jak ja wcześniej wspominałem na początku, wydatek takiej mojej podróży około 4,5 tygodni, łącznie z tranzytem, gdzie tranzyt to jest niecałe 5 dni w jedną stronę. To jest 20 000 złotych. Maroko wyniosło mnie w tamtym sezonie tak powyżej 10 000. Gruzja, cholera wie, w ogóle nie liczyłem tego.
a Bałkany również są tanie, więc to na pewno, jeżeli miałbym porównywać cenowo, no to mogę z góry powiedzieć, że Islandia była droższa, bo tam życie jest droższe, paliwo jest droższe, jedzenie jest droższe. To raczej bym nie porównywał tego ze sobą. Czy Islandia była najtrudniejszą wyprawą z całych wszystkich moich podróży motocyklowej? Myślę, że nie. Pomimo pewnych przeszkód, które musiałem pokonać, to nie było to dla mnie aż tak bardzo trudne, a bardziej trudniejsze dla mnie okazało się być Maroko, głównie dlatego, że pogoda tam kompletnie nie pomagała. W niektórych miejscach było 35-40 stopni, te słońce parzyło dosłownie w palnik, ja też często miałem bóle głowy z tego tytułu. Dodatkowo nikt tam kompletnie mi nie pomagał, a jak pomagali to za kasę, więc pod tym względem uważam, że dotychczas chyba Maroko było dla mnie najtrudniejsze. Jeżeli chodzi o taką wyprawę motocyklową, zwłaszcza jak się udałem na stary odcinek rajdu Paryż-Dakar, gdzie była droga przez pustynię i byłem skazany sam na siebie i na pomoc życzliwych lokalsów, którzy za pieniądze chętnie mi pomagali. A więc dotarliśmy do końca tego materiału. Przebrnęliśmy wspólnie przez te wszystkie pytania, dlatego dziękuję za obecność i dotrwanie do końca. Standardowo zachęcam wszystkich nowych widzów do tego, abyście subskrybowali ten kanał, dodali też łapkę w górę oraz komentarz poniżej, bo to dobrze działa dla algorytmów i sprawia, że te filmy, które tworzę, trafiają do szerszej publiczności. Dlatego bardzo tak szczerze zachęcam do tego, aby to robić. Z góry dziękuję, pozdrawiam. No i co? Do zobaczenia wkrótce.